Cześć, witam na swoim kanale. W tym odcinku porozmawiamy, w jaki sposób legalnie zatrudnić takiego uchodźcę z Ukrainy, w ten sposób, żeby były legalnie odprowadzane składki, wszystko już tak powiedzmy po bożemu. Zapraszam na odcinek, w którym będziemy analizowali przypadek, w jaki sposób można zatrudnić właśnie teraz po zmianach, po tej specustawie uchodźcę z Ukrainy. Tak jak pewnie słyszeliście, była opracowana specjalna specustawa o pomocy obywatelom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i między innymi właśnie te nowe przepisy wprowadziły jeszcze bardziej uproszczoną procedurę zatrudniania obywateli ze wschodu, bo do tej pory była uproszczona procedura w przypadku zatrudniania obywateli z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Gruzji itd., czyli z tych byłych republik ZSRR. I można było na podstawie takiego oświadczenia, które było rejestrowane w Urzędzie Pracy, wysłać takiemu po prostu później obywatelowi Ukrainy, który siedział tam u siebie i on na podstawie tego utrzymywał pozwolenie na przyjazd do Polski, taką wizę i mógł sobie tutaj już legalnie pracować. Z tym, że to wymagało tego, że najpierw my generalnie składaliśmy takie oświadczenie, rejestrowaliśmy w Urzędzie Pracy to, że na jego miejsce nie możemy zatrudnić obecnie osoby na rynku lokalnym, w związku z tym musimy zatrudnić kogoś właśnie z Ukrainy. Teraz oczywiście z względów generalnie takiego oświadczenia nie można takiemu uchodźcy wysłać, bo żeby było ten strych w przepisach, byśmy musieli najpierw zarejestrować to w Urzędzie Pracy i potem to wysłać właśnie obywatelowi Ukrainy, który tam jest, gdzieś tam u siebie i dopiero wtedy potem przyjeżdża. No, z tym, że jest właśnie problem, że on obecnie jest już w tej Polsce. Nowe przepisy właśnie gwarantują taką uproszczoną ścieżkę podejmowania prac przez Ukraińców. Wystarczy, że pracodawca, który chce zatrudnić takiego obywatela Ukrainy, powiadomi o tym fakcie Urząd Pracy w ciągu 14 dni. Dzięki temu właśnie ci obywatele Ukrainy, którzy uciekają przed wojną na terytorium Ukrainy, mogą legalnie podjąć zatrudnienie w Polsce, a tym samym m.in. odprowadzać składki wszystkie ZUS-owskie. Obywatel Ukrainy uprawniony jest do wykonywania pracy na terytorium Polski, gdy jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej uznaje się za legalny właśnie na podstawie artykułu 2 ustęp 1 tej specustawy, a także gdy jest obywatelem Ukrainy przybywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to właśnie, że na podstawie tych przepisów pracować w Polsce mogą zarówno Ukraińcy, którzy otrzymywali właśnie prawo do legalnego pobytu, przekraczając granicę od 24 lutego 2022 roku oraz właśnie takich pozostali, którzy przebywają już na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie właśnie innych tytułów pobytowych, czyli przykładowo wcześniej już tutaj pracowali, ale na przykład wiza im się kończyła i normalnie by musieli wrócić do siebie, przedłużyć ją i dopiero wtedy mogliby podjąć znowu normalne zatrudnienie. Teraz przedłuża im się generalnie możliwość tą pracy. W przypadku uchodźców nie jest wymagane zezwolenie na pracę. Wystarczy, że podmiot powierzający wykonywanie pracy, czyli taki pracodawca, powiadomi o tym Urząd Pracy w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. Czyli to jest powiadomienie po fakcie podjęcia pracy, a nie przed zamiarem powierzenia pracy, jak to było wcześniej. I nawet nie musi się osobiście fatygować, jak było to do tej pory. Wystarczy, że zrobi to w formie elektronicznej za pośrednictwem właśnie systemu praca.gov.pl. W takim powiadomieniu o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy pracodawca musi przekazać m.in. informacje o firmie, o pracowniku czy o rodzaju zawartej umowy. Do niezbędnych danych, jakie pracodawca musi zawrzeć właśnie w powiadomieniu o powierzeniu pracy Ukraińcowi, należy informacja o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, czyli nazwę albo imię, imiona i nazwisko, adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacyjny NIP i REGON, w przypadku właśnie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, ale także w przypadku podmiotów, które takiej działalności nie prowadzą, może być numer PESEL, gdy na przykład zatrudniacie sobie taką przykładowo pomoc domową. Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencji zatrudnienia w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, symbol PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy. Dalej dane osobowe obywatela Ukrainy, imię, imiona i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj i numer serii dowodu osobistego tego dokumentu podróży, a także państwo, w którym wydano taki dokument.
Mówię oczywiście o takim ukraińskim dowodzie osobistym. Numer PESEL, o ile został już nadany, rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy obywatela Ukrainy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, także miejsce wykonywanej pracy. Co istotne, też dzięki właśnie tej specustawie wystarczy pieczątka tak naprawdę w tym paszporcie, która potwierdza fakt przekroczenia polsko-ukraińskiej granicy po 24 lutego 2022 roku, aby korzystać z dostępu do rynku pracy. Stempel daje także właśnie prawo do legalnego pobytu w Polsce przez okres 18 miesięcy od 24 lutego 2022 roku. Jeżeli z jakich przyczyn takiej pieczątki nie ma, bo na przykład zgubił te dokumenty, to powinien się wtedy zarejestrować. Taka osoba, która stara się pracy, powinna mieć już nadany numer PESEL. W przypadku pracowników z Ukrainy, którzy wykonywali już wcześniej pracę przed wejściem w życie tej specustawy, tak jak powiedziałem, pozwolenie o pracę, takie dokumenty zostaną im automatycznie przedłużone. Okres ważności takiego pozwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy samego prawa do 31 grudnia 2022 roku. W przypadku kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy czy wiz Schengen wydanych obywatelom Ukrainy, okres właśnie ich ważności ulega przedłużeniu o 18 miesięcy. Takie osoby również będą mogły pracować w Polsce, skoro ich prawo do legalnego pobytu w Polsce zostało przedłużone. Generalnie należy też pamiętać, że będzie określony pewien limit obywateli Ukrainy, który może zatrudniać jeden przedsiębiorca. Obecnie tych limitów nie ma. Ma być wydane dopiero rozporządzenie, w którym zostanie określona właśnie liczba takich Ukraińców, którym pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy, ustalona w stosunku do liczby wszystkich zatrudnionych w danym zakładzie pracy. Kryteria, którymi się będzie kierować przy wydawaniu takiego rozporządzenia, to jest bezpieczeństwo państwa, porządek publiczny, ochrona lokalnych rynków pracy, a także zasada komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich, czyli generalnie jakby zatrudnienie obywatela Ukrainy czy innego państwa ma ciągle jakby być dodatkowym opcją wtedy, gdy nie można znaleźć na to dane stanowisko pracy Polaka. Obywatel Ukrainy będzie mógł także zarejestrować się jako osoba bezrobotna i zostać uznana właśnie jako taka osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Dla obywateli Ukrainy nie będzie miał stosowania kryterium wieku 60 lat w przypadku kobiet czy 65 lat w przypadku mężczyzn. Czyli także osoby starsze będą mogły się zarejestrować, między innymi to zagwarantuje im dostęp do właśnie opieki zdrowotnej. Obywatele Ukrainy będą mogli również zakładać firmy w Polsce na podobnych zasadach jak właśnie obywatele polscy. Uprawnienie to będzie jedynie przysługiwało tylko pod warunkiem uzyskania wcześniejszego numeru PESEL.